Polska wkracza na arenę AI z nowym modelem o nazwie Plum. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak działa Plum, jak został stworzony i jak go efektywnie używać. Porównam go również z innymi modelami takimi jak ChatGPT czy popularny ostatnio DeepSeek, aby ocenić, na ile nasz kraj jest przygotowany do udziału w globalnym wyścigu AI. Czy Polska ma szansę dołączyć do światowej czołówki sztucznej inteligencji? Sprawdźmy to. Czym jest Plum? Plum, czyli Polish Large Language Model, to rodzina dużych modeli językowych, tzw. LLMs, specjalizujących się w języku polskim. Model został opracowany dzięki współpracy polskich instytucji naukowych, w tym Politechniki Wrocławskiej, NASK oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Jego głównym celem jest generowanie kontekstowo spójnych treści, pomoc w różnych zadaniach, takich jak odpowiadanie na pytania czy streszczanie treści, a także pełnienie funkcji inteligentnego asystenta w obszarach administracji, prawa i edukacji. Plum wyróżnia się elastycznością i skalowalnością, operując na modelach od 8 do 70 miliardów parametrów. Dzięki temu potrafi precyzyjnie generować treści w języku polskim, uwzględniając jego złożoność, fleksję oraz specyficzną składnię. Model został dostrojony na bazie autorskich zbiorów danych, co zapewnia jego wysoką jakość i dostosowanie do polskich realiów. Jak korzystać z Plum? Aby zacząć korzystać z darmowej wersji nowego modelu Plum, wystarczy odwiedzić stronę projektu. Po wejściu na stronę zobaczymy interfejs czatu, który umożliwia bezpośrednią interakcję z modelem. Teoretycznie nie jest wymagana rejestracja, ale w moim przypadku nie udało się uzyskać odpowiedzi bez zalogowania. Aby założyć konto, wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu, wprowadzić dane, potwierdzić adres e-mail i gotowe. Po zalogowaniu zobaczymy znajomy układ podobny do ChatGPT czy DeepSeek. Po lewej stronie znajduje się menu, w którym znajdziemy bibliotekę pytań, czyli gotowe prompty, które możemy wykorzystać. Mamy także możliwość utworzenia nowej konwersacji, czy możemy sprawdzić historię zapytań. W dolnej części menu znajdziemy także ustawienia, w których możemy zmienić motyw kolorystyczny oraz język. Plum obsługuje na tę chwilę język polski i angielski. Teraz przejdźmy do okna czatu. Mamy tu klasyczne pole tekstowe do wpisywania zapytań, czyli promptów, a na górze przełącznik modeli, znany choćby z ChatGPT. Na ten moment w webowej wersji dostępny jest model 8X7B, a przy jego wyborze możemy dostosować parametry odpowiedzi. Temperatura wpływa na kreatywność odpowiedzi. Wyższa wartość znaczy bardziej kreatywne i losowe generowanie. Druga funkcja określa wybór najbardziej prawdopodobnego następnego tokenu, czyli zostawiając ją na 0,5 otrzymamy bardziej konserwatywne odpowiedzi. Im wyższa wartość, tym bardziej różnorodne odpowiedzi. Plum w wybranym modelu i na tę chwilę obsługuje do 16 000 znaków na jedno zapytanie, czyli całkiem sporo. Możemy więc dostarczyć modelowi więcej kontekstu, aby uzyskać lepsze odpowiedzi. Teraz sprawdźmy, jak model radzi sobie w praktyce. Wpiszmy przykładowe zapytanie i zobaczmy, co odpowie Plum. Po otrzymaniu odpowiedzi możemy ocenić jej jakość, możemy ją skopiować lub wygenerować ponownie. Czas na szybki test nowego modelu. Zobaczmy, jak działa w rzeczywistości. Szybki test Plum versus DeepSeek versus ChatGPT. Przeprowadźmy krótki test, by zobaczyć, jak Plum wypada na tle innych modeli dostępnych na rynku. Na początek warto zaznaczyć, że w przypadku ChatGPT wykorzystałem model O1, a w przypadku DeepSeek model R1, czyli zaawansowane i złożone modele. Natomiast w przypadku Plum użyłem wersji webowej modelu 8X7B. Przed nami 7 zadań z różnych kategorii. Wszystkie odpowiedzi zobaczycie na ekranie. Pierwszym zadaniem było streszczenie. Plum poradził sobie bardzo dobrze, dostarczając klarowną i treściwą odpowiedź. Kolejnym zadaniem było wyjaśnienie fotosyntezy. Odpowiedź modelu Plum była satysfakcjonująca, poprawna merytorycznie i dobrze sformułowana. Kolejnym zadaniem było pisanie kreatywne. Historia stworzona przez Plum nie odstawała poziomem od konkurencji i była naprawdę interesująca. Czwarte zadanie to klasyczna przeprawa wilka, kozy i kapusty przez rzekę. Plum poprawnie rozwiązał klasyczną łamigłówkę logiczną.
Piąte zadanie to kodowanie. Należało napisać funkcję w Pythonie i wyjaśnić jej działanie. Plum poradził sobie bez zarzutu. Szóste zadanie sprawdza umiejętności matematyczne. W tym przypadku Plum odpowiedział błędnie. I ostatnim zadaniem był eksperyment moralny. Zarówno DeepSeek, jak i Plum uznały bezpieczeństwo ludzkie za priorytet. Co ciekawe, ChatGPT odmówił odpowiedzi na to pytanie. Podsumowując, w naszym krótkim teście odpowiedzi Plum były na porównywalnym poziomie do konkurencyjnych modeli. Dajcie znać, co o nich sądzicie. Oczywiście to jedynie subiektywny i amatorski test na kilku prostych przykładach. Nie uwzględnia on wielu bardziej zaawansowanych funkcji, bardziej rozwiniętych modeli. Niemniej jednak wyniki Plum robią wrażenie. Jak trenowano Plum? Model Plum został przeszkolony na ogromnej ilości tekstów, ponad 150 miliardów tokenów. Kluczowym elementem było zgromadzenie obszernego korpusu tekstowego, obejmującego literaturę, artykuły naukowe, dokumenty administracyjne i inne zasoby dostosowane do języka polskiego. Szczególną uwagę poświęcono legalności pozyskiwanych danych. Wszystkie treści wykorzystane w treningu zostały udostępnione na podstawie licencji lub pochodziły z otwartych źródeł zgodnie z regulacjami prawa autorskiego oraz wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi przetwarzania danych. Na ekranie widzicie kopię maila wysyłanego przez zespół Plum do wydawnictw z prośbą o zgodę na wykorzystanie ich danych do trenowania modelu. Model został trenowany w oparciu o różnorodne techniki dostrajania, co pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu i dostarczanie bardziej precyzyjnych odpowiedzi. Wykorzystano również podejście Mixture of Experts, które pozwala na dynamiczne przydzielanie zasobów obliczeniowych do najbardziej odpowiednich fragmentów modelu, zwiększając efektywność i precyzję generowanych treści. Dodatkowo opracowano autorskie zestawy testowe do oceny skuteczności Plum, gdzie osiągnął on najwyższe wyniki w porównaniu do innych testowanych modeli. Plum spełnia normy etyczne i bezpieczeństwa. Zastosowano mechanizmy filtrowania treści, aby uniknąć generowania nieprawdziwych lub szkodliwych informacji. Przez co na niektóre z Waszych zapytań możecie nie otrzymać odpowiedzi. Model jest dostosowany do użytku w administracji publicznej i sektorze prywatnym, zapewniając zgodność z wymogami bezpieczeństwa danych oraz normami ochrony prywatności użytkowników. Przyszłość modelu. Plum ma obiecującą przyszłość. Dostarczy zaawansowanych rozwiązań dla administracji publicznej, wspierając cyfryzację Polski. Ministerstwo Cyfryzacji planuje dalszy rozwój modelu, który znajdzie zastosowanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jednym z kluczowych wdrożeń ma być wirtualny asystent w aplikacji mObywatel, pomagający obywatelom w uzyskiwaniu informacji publicznych. Powstanie także inteligentny asystent urzędniczy, który usprawni przetwarzanie dokumentów, analizę treści, wyszukiwanie informacji i udzielanie odpowiedzi na pytania. Plum będzie również wspierać edukację, ułatwi rozwój aplikacji edukacyjnych, tłumaczeń oraz pomoże nauczycielom w prowadzeniu angażujących lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Długoterminowa strategia obejmuje rozwój ekosystemu, tworzenie infrastruktury oraz otwartych platform dla startupów i firm technologicznych, co ma przyczynić się do rozwoju AI w Polsce. Podsumowanie. Czy Plum stanie się standardem w polskiej administracji publicznej i biznesie? Z pewnością jest to istotny krok w rozwoju polskiej sztucznej inteligencji. Czy Plum może już teraz konkurować z czołowymi modelami AI? Raczej nie. Jego możliwości są ograniczone w porównaniu do większych rozwiązań, za którymi stoją znacznie większe budżety na rozwój i trening. To naturalna konsekwencja skali finansowania, która w przypadku globalnych gigantów AI jest wielokrotnie wyższa niż w krajowych projektach. Choć Plum ma potencjał, na ten moment pozostaje w tyle pod względem zaawansowania i dostępnych zasobów. Na koniec warto podkreślić, że architektura zarówno modelu Plum, jak i sławnego ostatnio Bielika oparta jest na zagranicznych modelach. Mówiąc obrazowo, śliwki z tych drzew są uprawiane w Polsce. Jednak sadzonki zostały sprowadzone z zagranicy.
Może warto połączyć projekty Bielik i Plum, skoro Cyfronet ma zostać zaangażowany także w Plumie. Zwiększyć finansowanie i stworzyć jeden polski model językowy zbudowany w całości od podstaw, aby realnie konkurować na globalnym rynku AI. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i czy udało Wam się już wypróbować nowy model Plum. Nazywam się Arkadiusz Kamiński i oglądaliście odcinek na kanale Techia. Z serii AI, w której dzielę się ciekawostkami i narzędziami związanymi ze sztuczną inteligencją. Cześć, subskrybuj!